Ostatnio w jednym z moich dodatkowych podcastów, które publikuję tylko na Patreonie, zdarzyło mi się powiedzieć słowo schodzić, ale w innym znaczeniu niż moglibyście się tego domyślać na początku. Powiedziałam takie zdanie, że 1 godzina schodzi na dojazd do centrum i z powrotem. Czy użylibyście w tym zdaniu słowa schodzić? Może nie jest to pierwszy czasownik, który przyszedłby Wam do głowy, ale brzmi to bardzo naturalnie. I dzisiaj w tym filmiku chciałam przedstawić Wam inne takie czasowniki, które może na pierwszy rzut oka nie wyglądają, jakby znaczyły coś innego, jakby ukrywały pod sobą jakieś inne, nieformalne znaczenie, ale tak właśnie jest. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Na samym początku tego filmiku wspomniałam też o moim Patreonie. Patreon to platforma, na której publikuję właśnie dodatkowe podcasty i dodatkowe filmiki, ale poza tym możecie też tam znaleźć transkrypcje do wszystkich podcastów i filmików i ćwiczenia. Poza tym mamy też spotkania grupowe na Zoomie, spotkania indywidualne, mamy też grupę na WhatsAppie, więc dzieje się bardzo dużo na Patreonie. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę tam zajrzeć, to koniecznie to zróbcie i sprawdźcie, czy taka platforma jest dla Was. Link jest w opisie tego filmiku. A my porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych czasownikach, które niekoniecznie znaczą to, co tylko znaczą. Bardzo często, kiedy uczymy się polskiego, to mówimy o czasownikach ruchu na lekcji. I właśnie o tych czasownikach ruchu będę trochę dzisiaj mówić, bo będziemy poruszać tylko te czasowniki ruchu, ale nie będziemy mówić o ich pierwszym znaczeniu. W każdym razie nie będzie to ten najważniejszy temat tego filmiku. Skupimy się na tych czasownikach, które mają w sobie iść. I nie wiem, czy pamiętacie, ale czasownik iść ma 3 formy, a nie 2. Normalnie czasowniki mają zawsze tę parę swoją po polsku, czyli jest czasownik dokonany i niedokonany, ale przy czasownikach ruchu wygląda to czasem troszkę inaczej, a raczej zwykle wygląda to inaczej i tych czasowników jest 3. Na przykład, tak jak mówiłam, iść, mamy też chodzić i pójść. Chodzić to czasownik niedokonany, gdzie mamy właśnie tę rutynę, chodzę codziennie do szkoły na piechotę. Mamy czasownik pójść, czyli czasownik dokonany, taki zupełnie dokonany. Wczoraj poszłam do sklepu po pracy. I mamy czasownik iść, który jest trochę pomiędzy nimi. Teoretycznie jest to czasownik niedokonany, ale używamy go w trochę innych sytuacjach niż czasownika chodzić. Nie będziemy używać go, kiedy mówimy o rutynie, ale bardziej wtedy, kiedy mówimy o tym, co robimy teraz, co robimy w przyszłości bardzo bliskiej. Na przykład idę teraz do koleżanki, a jutro idę do sklepu. I zaczniemy sobie właśnie od jednego z tych czasowników, czyli od czasownika pójść, który niekoniecznie ma tylko takie znaczenie, jak właśnie powiedziałam. Oczywiście generalnie znaczy to iść w formie dokonanej, więc tak jak powiedziałam, poszłam wczoraj do sklepu, tydzień temu poszłam do sąsiadów, a za miesiąc pójdę na wystawę do tego muzeum. Ale czasem, kiedy mówimy, że coś poszło, to mówimy to w kontekście, że coś zostało wysłane. Raczej używamy tego w rodzaju nijakim i na przykład mogę wyobrazić sobie taką sytuację, że wysyłam maila i ktoś pyta, no i jak, poszło? Albo mogę na przykład wysyłać przelew do kogoś bankowy i powiedziałam na przykład do mojej koleżanki, która zapłaciła za obiad, okej, już poszło, powinnaś zaraz dostać mój przelew. Więc poszło jako coś zostało wysłane. To oczywiście wszystko w języku nieformalnym. Bardzo podobnym czasownikiem, który też znaczy trochę coś podobnego jako wysłane, ale będziemy tego mówić raczej o płatnościach właśnie, będzie czasownik przechodzić.
Przechodzić to forma niedokonana i przejść to forma dokonana. W pierwszym znaczeniu słowo przechodzić znaczy na przykład przechodzić przez ulicę, czyli coś jakby przekraczać, przechodzić przez ulicę, przechodzić przez most, przechodzić przez las. Ale płatność może też właśnie przejść. Możemy spotkać się z tym słowem na przykład w sklepie, jeśli płacimy kartą i możemy zapytać się sprzedawcy, czy przeszła moja płatność? Albo kiedy robicie na przykład zakupy w internecie, czasem zdarza się tak, że płatność nie przechodzi, czyli płatność po prostu nie zostaje wykonana. Jest jakiś problem i płatność nie może przejść, czyli nie możecie zapłacić. Na samym początku filmiku powiedziałam, że użyłam w tym dodatkowym podcaście czasownika schodzić i właśnie w tym innym znaczeniu i podałam Wam nawet przykład tego zdania, czyli to, że godzina schodzi na dojazd do centrum i z powrotem. I to jest właśnie kolejny czasownik, którego używamy czasem w innym sensie. W pierwszym sensie schodzić możemy na przykład po schodach, wchodzimy na górę i schodzimy z góry. Natomiast w tym drugim znaczeniu mówimy, że czas nam schodzi na robieniu czegoś. Na przykład aż 5 godzin zeszło mi na przygotowaniu tego obiadu. Schodzić i zejść to forma dokonana. Innym czasownikiem bardzo podobnym, który też różni się tylko swoim prefiksem od pozostałych czasowników, jest czasownik uchodzić. Uchodzić, czyli w tym sensie pierwszym, to jakby uciekać. Natomiast w innym sensie nieformalnym bardzo często używamy tego, żeby powiedzieć, że coś jest w miarę dobre. Coś ujdzie, czyli coś jest w porządku. Nie jest może najwyższej jakości, najwyższej klasy, ale nie jest też najgorsze. Ujdzie. Czasem w nieformalnym języku mówimy też, że coś ujdzie w tłumie. Na przykład możemy powiedzieć tak o jakimś stroju, który nie do końca nam się podoba, ale ujdzie. Nie jest źle. I podobnie do tego znaczenia uciekać mówimy, że coś może ujść komuś na sucho. To kolejne wyrażenie dla Was w takim trochę bardziej nieformalnym znaczeniu. To znaczy, że ktoś nie będzie mieć, nie będzie odczuwać żadnych konsekwencji z czegoś, co zrobił. Na przykład ktoś, nie wiem, możemy powiedzieć, mój brat rozbił wczoraj wazon, ale rodzice tego nie zauważyli i uszło mu to na sucho. I ostatni czasownik, którego używamy w trochę innych kontekstach też, to słowo wychodzić. Znowu inny jest tylko prefiks. Wychodzić możemy w sensie tym pierwszym, najważniejszym z kawiarni na przykład, czyli wchodzić i wychodzić w drugą stronę. Wchodzić to jest czasownik dokonany wejść, a wychodzić to czasownik wyjść dokonany. Uwaga na wymowę, kiedy mówicie wchodzić, to w wymowie na początku jest F, wchodzić, a kiedy mówimy wychodzić, to wtedy tam czytamy to wychodzić. A jeśli chodzi o drugie znaczenie tego słowa, to możemy go użyć wtedy, kiedy mamy jakiś sukces, kiedy coś nam właśnie wychodzi. Mogę na przykład powiedzieć, jeśli nie jestem dobra w kuchni, że w kuchni nic nigdy mi nie wychodzi. Czyli na przykład nie mogę nigdy zrobić dobrego obiadu, nie potrafię. Nie wyszło mi, czyli nie zdołałem tego zrobić, a wyszło mi, czyli antonim, odniosłem gdzieś sukces. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy znaliście już wcześniej te drugie znaczenia tych słów, poza tymi podstawowymi. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach tu na dole. Dajcie mi też znać, czy w Waszych językach te słowa można jakoś podobnie zastąpić. Też jestem tego bardzo ciekawa. I oczywiście jeszcze raz zapraszam Was na Patreona, czyli na platformę, dzięki której możecie wesprzeć mój projekt, mój kanał i dzięki której mogę dalej kreować to, co kreuję, dalej tworzyć to, co tworzę. I przy okazji bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, którzy już tam są, którzy są tam ze mną i wspierają ten projekt. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. I mam nadzieję, że będziemy tę naszą polską społeczność jeszcze bardziej powiększać, więc zachęcam Was bardzo do zajrzenia tam i dziękuję Wam bardzo wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o kciuku w górę i nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału, jeśli te
filmiki i podcasty Was interesują. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!